Bernard Hopkins, jak już mówiłem, boksu uczył się w więzieniu. Pierwszy pojedynek, jak wyszedł z więzienia, stoczył w kategorii półciężkiej i przegrał 2 do remisu. Wrócił po 16 miesiącach. Chciał rzucić rękawice w kąt, już więcej nie boksować. Zbił wagę do kategorii średniej i później kolejnych 20 kilka walk wygrał. Dopiero wtedy spotkał się z Royem Jonesem juniorem. W 1993 roku w Waszyngtonie przegrał jednogłośnie na punkty walkę o wakujący pas organizacji IBF w kategorii średniej. Ciężko Dawsonowi ustawić Hopkinsa, który właściwie cały czas się porusza. Albo błyskawicznie skraca dystans. Hopkins, co zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego perypetie życiowe, i miał ze sobą karierę amatorskiej. Dawson stoczył 80 walk amatorskich, 67 pojedynków wygrał, 13 razy przegrał. W 1999 walczył tytuł mistrza Stanów Zjednoczonych juniorów w kategorii średniej. No i co? Co się wydarzyło? Kontuzja? No podniósł, no właściwie to Bernard Hopkins błyskawicznie skrócił dystans na pochylonego, niemal wskoczył na pochylonego Dawsona, który się wyprostował i no, chyba niestety z premedytacją zrzucił. No zdaje się, proszę Państwa, że jest poważny problem. Tam jest jakaś kontuzja, chyba ręki. No niestety ta walka się w tym momencie chyba skończyła. Jest problem z barkiem. Fatalna sprawa, niestety kontuzja barku. Dobrze, gdyby nam jeszcze raz pokazał realizator, jak do tego doszło. No, Chad Dawson uważa, że jest mięczakiem, że wykorzystał tą sytuację Bernard Hopkins i nie chce walczyć dalej. Winky Wright, który razem z nim do tego pojedynku się przygotował, pomagał Chadowi Dawsonowi. Wspaniały pięściarz, który zamierza wrócić na ring po długiej przerwie. no, zrobiło się zamieszanie. Zobaczymy, jak to będzie. No zdaje się, że bardzo nie wiedzą. Znaczy, no z tego co usłyszeliśmy, to wydaje się, że TKO. będzie tak wygrana przez knockout techniczny Chada Dawsona. Techniczny knockout. Jeszcze raz zobaczmy, jak do tego doszło. Ciężko rozstrzygnąć. No, wejście Hopkinsa tak nie do końca było prawidłowe, bo próbował No, ale ściągać. ruch i rzut był ewidentny. No tak, tutaj było z intencją. Tak? Przecież intencja była tu ewidentna Dawsona, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To nawet jeśli uznamy to, takich sytuacji w boksie oglądamy sporo. I teraz w tym momencie jest rzut klasyczny. No. Chwytem za nogę, tak, z tej strony widać było. No zbyt łaskawy dla starego mistrza Chad Dawson w tej sytuacji nie był. No. Nie ma za dużo szacunku.
No i spadł na lewą rękę, ewidentnie. Czyli mamy nowego mistrza świata. No, poczekajmy na oficjalną No czekamy, decyzję, ciągle czekamy, natomiast bo to jest naprawdę dosyć taka nietypowa sytuacja. no ale wszystko na to wskazuje, że Ladies and gentlemen, your attention please. Referee Pat Russell rules that the bout comes to an end officially in round number 2. The official time, 2 minutes 48 seconds at the stoppage. There's no foul. Bernard Hopkins unable to continue. It's a technical knockout at that time. uznano, że nie było faulu No, że nie było faulu. z powodu kontuzji Bernarda Hopkinsa. Nowym mistrzem świata organizacji WBC zostaje zły bet Chad Dawson. No, zobaczymy, czy będzie rewanż. A stawką, proszę Państwa, był nie tylko tytuł WBC w kategorii półciężkiej, ale również tytuł magazynu Ring. No chyba nie w taki sposób chciał Chad Dawson zostać mistrzem świata. Uznano, że nie było faulu. Mam co do tego spore wątpliwości. Here with George Dodd, as Jim Lampley mentioned, executive officer of the California State Athletic Commission. Rozmowa z George, why człowiekiem was z this komisji. a TKO? Because the referee never called a foul, whether it be an intentional or unintentional foul. Since there's no foul called, you have to go with what was said. He couldn't continue after the foul. That is considered a TKO. It didn't seem, to borrow a football expression, like that was a boxing move. Yes, Bernard was on his back, but Chad Dawson threw him off his back and onto the floor. Why did the referee not Pytanie, call that dlaczego a foul sędzia nie and at uznał za least have faul this a no contest? zrzucenie z That's intencją. something that we'll have to discuss with the referee, but at that point in time, No, there was pytanie no bardzo foul zasadne called, Maxa so that's Kellermana. what we're going to go with at this time. In that case, why can't we talk to the Na razie referee nie right now rozmawiali, since he's the one who made the decision and you can't z answer the sędzią, question? ale I'll talk to him and then we'll talk to you więc guys ciężkim later on przedogodnie. after we No, get sędzia talked, after we get back. ringowy jest jedyną Okay, so there you have it. osobą, Judgment która called by the decyduje o referee. tym. Here's the replay. Why this would be called a TKO and not a foul. No, Chad Dawson isn't exactly 100% guilty here. Bernard was on his back, as you can see, but Dawson threw No him faul off jest absolutny w tym his momencie. Dokładnie, ale tutaj no, Kellerman mówi, że to nie jest do końca wina do końca wina Dawsona, dlatego że Hopkins wpadł na plecy, on poszedł za ciosem, wpadł na plecy, to nie było tak, że Dawson wszedł mu w nogi, natomiast rzeczywiście no, Dawson zrzucił go z intencją zrzucenia. Chad, you didn't make the official call, and you aren't the guy who leaned on the other guy's back, but you did throw him off you. I gave him a shoulder. On po prostu twierdzi, że dał mu, zrzucił go jakby z ramienia. No i teraz szukał, miał nadzieję, że będzie wielka walka, Bernard Hopkins zawiódł wielu fanów. I uważa, że Hopkins udawał. Let me ask you this, because I didn't hear, well, what do you think you were doing to Bernard Hopkins in the first round and a half that would convince him that he didn't want to fight? Getting close to him, that's what. Bernard can't touch me, man. I was getting closer and closer. Pytanie było, co robił przez półtorej rundy, że Hopkins mógł chcieć się poddać. Mówi, zamykał go w ringu, był coraz bliżej i bliżej. Come on, man. All that, where did you see him hurt his shoulder at? Where did he hurt his shoulder at? He fell on his back.
Come on, man. We have a replay showing the elbow hit the canvas first and it could have jammed the shoulder. Here's another angle. I'm the new champion, man. I'm the new champion. I'm the new champion. Critics can say what they want about me. They can say what they want. I don't care right now. I'm the new champion. Point blank, period. I understand your reaction, Chad, because you rightfully feel some credit will be taken away, and you haven't really done anything. You're not the one who stopped fighting. But why the level of anger, Chad, why the level of anger towards the situation and the disbelief about Hopkins' shoulder? Look, I came in here to fight. I trained 8 weeks. Dlaczego skąd u niego taki poziom gniewu i wiara w to, że Hopkins po prostu nie chciał walczyć? No. Po prostu twierdzi, że nie chciał walczyć i kontuzja ramienia z wymówką. Not a rematch? No, rematch for what? Rematch for what? Nie jest zainteresowany rewanżem. Następna walka z Kasparem. Another 3 months, 4 months old. No. Thanks, Chad. See if we can talk to Bernard. Bernard. No dla mnie troszkę Chad Dawson w tym wszystkim przesadza, no bo... No jest tak, jest to Posłuchajmy teraz Bernarda Hopkinsa. I was backing up. Here it is. I was backing up. That tells you all. He picked me up by my 2 legs. He picked me up, look at my feet, and he threw me down with his shoulder. And I rolled on my shoulder. And here's the knot right there that popped up. My shoulder flank is out. Can we see your other shoulder to compare it? Yeah, it does seem to be raised at the very least. Bernard, neither one of you guys... I told the referee, he asked me, can you continue? I said, yes, with 1 arm, I'm ready. He said, no, you can't continue 1 arm. You got a lump on your top shoulder. And they stopped it. Did he ever tell you if you... They stopped it, he walked away, and that was it. We heard what happened between you. Did the referee ever tell you if you don't continue to fight, you will be the loser by a TKO? No, listen to the tape. Don't take my word for it. Would you have continued fighting with 1 arm had you known? Absolutely. That's why I'm known for that. It doesn't seem to me as though you were faking. But it has seemed in the past, but Bernard, it has seemed in the past like I understand. But against Calzaghe, it seemed like there was a moment you were trying to catch a breather. My question is this. I agree with you. Do you think that maybe some of those veteran tactics of the past hurt you in this situation? I think what's right is right and what's wrong is wrong. Come on, man. Things you did in your career when you was coming up, nobody can hold you to what you used to do compared to now. So why I say whether I did or didn't do 10 years ago, 5 years ago, doesn't clarify what happened today. Today, what makes boxing wrong. The reaction of this crowd, how do you... Out of boxing. They want me out of boxing. They want me out of boxing. This is one of the ways to do it. In other words, you hear this as saying that the crowd believes you could have continued and chose not to? And the crowd is on my side. The crowd knows that Chad Dawson doesn't deserve to be champion. He wanted to rough me up and throw me down and do dirty stuff to try to get out the fight. What's next? Richard Schaefer and I'm going to do what they got to do because this is not right. And guess what? Guess what? Chad Dawson knew he wasn't in there with a 46-year-old man. He knew it. He knew it by my mass. He knew it by my size as far as handling. And he knew that I was quicker than when he thought I was. Real quick, Bernard, what should have been the official ruling here in your opinion? A no contest because he threw me down and he threw me down with a foul. That was a blatant foul. He picked me up, Max. When you pick somebody up, this ain't the UFC. This ain't the MMA. He picked me up and threw me down. He tackled me to the ground. Football, come on tomorrow. It wasn't a boxing move. Jim?